Cześć wszystkim! Dziś zapraszam na test kredek Erich Krause. Zobaczmy, co tu właściwie mamy. Taki oto zestaw 24 kredek w kolorowym opakowaniu. Z tyłu może będzie więcej informacji. Są opisane jako kredki, które mają bardzo jaskrawe kolory, przekrój heksagonalny, bardzo mocny rysik, ale ja bym go młotkiem nie próbowała sprawdzać, tak jak to tutaj pokazano. Przy ich produkcji nie ucierpiały lasy deszczowe, a same kredki nie są toksyczne. Kupiłam je w hurtowni i kosztowały około 15 zł z tego co pamiętam. Co jest tutaj plusem na samym początku? Metalowe pudełko. Zobaczmy, jak prezentują się kredki. Tak, szczerze mówiąc, szału nie ma. Typowe kredki szkolne. Może sprawdźmy jedną z nich. Tak wygląda z bliska. Drewno jest dosyć jasne, mamy napisy, ale brak tutaj nazwy koloru czy jakiegoś numeru. W sumie czego ja się spodziewałam? Nie mam pojęcia. Mam tutaj próbnik, ale nie zwracajcie uwagi za bardzo na podpisy, bo był przygotowany już wcześniej, a w trakcie nagrywania, jak to ja, zmieniłam zdanie co do użytych kolorów. Zaczęłam od początku, tak jak kredki są ułożone w pudełku. Mamy tutaj róż. Jeśli chodzi o tworzenie bazy, to nie jest to łatwe. Pomimo tego, że ja nie dociskam tutaj jakoś mocno tej kredki, to widoczne są kreski, jakby ten rysik nie był jednolity. Może zobaczmy, jak wyglądają kolejne warstwy. Widoczna jest tutaj taka ziarnistość. O dziwo, ten kolor przyjmuje kilka warstw na siebie, co jest zaskakujące. Jednak nadal widać prześwity, kreski, chociaż nie jakoś dramatycznie.
Pora sprawdzić mieszalność. Różowa kredka wygląda na cieplejszą w rzeczywistości niż to wychodzi i na filmiku, i na kartce. Dlatego, tak jak mówiłam, nie zwracajcie uwagi na podpisy. Ok, skończyłam. Jak możecie zauważyć, na pierwszy rzut oka te kredki się kruszą. Nie jest to spowodowane miękkością rysika, jak na przykład w pryzmach, tylko jego super twardością. Omówię teraz wszystko po kolei. Na początku ten róż mnie nawet zaskoczył. Baza robiło mi się w miarę ok i jak widzieliście, ten kolor przyjmował na siebie kilka warstw, więc takie lekkie zdziwienie. Chociaż efekt końcowy to taki mały koszmarek, bo nadal widać prześwity, kreski. Natomiast ta cecha przyjmowania kilku warstw gdzieś po drodze zanikła. Pozostałe kredki przyjmowały na siebie góra dwie. Najprzyjemniej pracowało mi się czerwonym i żółtym. Pozostałe wyglądają tragicznie, chociaż dociskałam kredki maksymalnie. Na wielu kolorach widać z daleka te prześwity, grudki, zwłaszcza mowa tu o niebieskim. No i co mnie jeszcze zaskoczyło? Szarość, która szara nie jest, tylko wpada taki jakby brąz. Może tutaj aż tak tego nie widać, ale na żywo to po prostu jakaś masakra. Kredka i rysik zapowiadają coś innego, a wyszło jeszcze inaczej. Czerniak to czerń w kredkach nigdy nie jest super napigmentowana, więc nie będę się czepiać. Całość oceniłabym w skali od 1 do 10 na 4. Używanie tych kredek przyjemnością nie było. Teraz pewnie pomyślicie,
Chwila, moment, ale Ty użyłaś w tym teście papieru tak cienkiego i marnego jakościowo, że to ma się nijak do efektu końcowego na lepszym papierze. Nie można oceniać kredek tylko po próbniku. Kobieto, tu trzeba coś narysować. Zgadzam się i długo myślałam, co by to mogło być. No bo spójrzcie na te kolory. Rzeczywiście są nieco jaskrawe i nic, co miałoby wyglądać realnie, nie wyszłoby tak dzięki tym kredkom. Ciężko będzie osiągnąć dobry efekt końcowy, nawet patrząc na mój brak umiejętności pod tym kątem. Te kredki bardziej nadają się do stworzenia rysunku dla dzieci, takiego do książki z bajkami. Zanim jednak przejdę do rysunku, omówię jeszcze mieszalność tych kredek. Jeżeli chodzi o kolory zbliżone do siebie, tak jak to tutaj wygląda w przypadku różowego czy niebieskiego, to nawet dobrze się ze sobą łączą, choć to przejście jest lekko widoczne. Co do ostatniego przykładu, to aż szkoda mi się wypowiadać. To wygląda tak źle. Czasem ktoś myśli, że skoro ma niebieską i żółtą kredkę, to zielony zrobi się sam. No właśnie nie, bo takiej rzeczy tylko w farbach, a nie w kredkach. Często nawet w tych droższych osiągnięcie tego jest szczytem możliwości, a co dopiero kiedy mowa o szkolnych, tutaj aż oczy bolą. Przejdźmy może do samego rysunku. Uznałam, że będę ambitna i jednocześnie zostanę masochistką na ten jeden dzień, więc narysuję coś z natury. Znalazłam zdjęcie takich uroczych żabek obok lilii wodnej. Co tu może pójść nie tak? Tak jak przypuszczałam, zmiana papieru na lepszy niewiele tutaj pomogła. To może być też kwestia tego, że ja nie mam super umiejętności, ale jedno jest pewne. Te kredki nie obiecują wiele i wiele też nie robią. Co prawda poszczególne kolory przyjmują na siebie nowe warstwy innych odcieni, ale to nie jest jednolite. To nie jest ładne. Widać kreski, prześwity, grudki, mamy efekt ziarenek. Żeby otrzymać mocny kolor w finalnej wersji, mówię teraz o wodzie, musiałam tak mocno dociskać kredkę do papieru, że została mi jej niemal połowa. Palce bolały, bo to wymaga siły, ale czy efekt końcowy jest wart zachodu? Sami to ocencie. Te kredki może i są kiepskie, ale wypadają nieco lepiej od kochinorów pod względem napigmentowania. A może by tak dać polikolorkom jeszcze jedną szansę? Ale to temat na inny odcinek. Niektórzy pewnie teraz myślą, ale jako hobbystka, to czego ty oczekujesz? Trzeba ci lepszych kredek? Przecież nie tworzysz dzieł sztuki. Powinny cię zadowolić kredki z pobliskiego kiosku za 3 zł. No może i tak. Ale nawet hobbysta ma prawo nacieszyć oko ładnymi kolorami i dobrymi jakościowo kredkami. Nie mówię od razu, żeby zaszaleć na całego i kupić cały zestaw luminensów, ale warto jest wiedzieć, jakie kredki mogą dać nam zadowalający efekt. Te rzeczywiście mają ładne kolory, takie jaskrawe, nadadzą się z pewnością do kolorowanek, ale jeżeli chcecie używać ich do poważniejszych rysunków lub oczekujecie, że dadzą ładny efekt za niewielkie pieniądze, to można się bardzo rozczarować. Dajcie znać, czy macie te kredki i czy jesteście z nich zadowoleni. Cóż, to by było na tyle. Kredki nadają się dla dzieci, masochistów, albo faktycznie jedynie młotek sobie z nimi poradzi. Oczywiście żartuję, bo na pewno znajdą się ich zwolennicy. I ja to szanuję, bo czasem komuś to wystarczy do szczęścia i jest zadowolony ze swoich prac. A co najważniejsze, jeżeli filmik Wam się podobał, to zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. To wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Pa!